Są bardzo popularne samochody, które zajmują pierwsze miejsca w rankingach sprzedaży na całym świecie. Sprzedają się w milionach egzemplarzy, a mimo to nie gościły jeszcze na tym podjeździe. Dlaczego? Bo mówiąc dyplomatycznie, cóż, nie czujemy mrowienia w pachwinach na ich widok. Natomiast Wy najwyraźniej tak, bo często prosicie, żebyśmy takie normalne auto przetestowali. Tak było na przykład z Kią Niro. Prosiliście, wyprosiliście, a potem tego nie oglądaliście. Więc dzisiaj ma być inaczej. Zgoda? Macie obejrzeć do końca, bo to jest takie normalne auto dla Was. Bo my tu jesteśmy dla Was, a nie odwrotnie. Proszę bardzo. Toyota Corolla. Najpopularniejsze auto na polskim rynku. Oglądać! Pełna nazwa to Toyota Corolla TS Kombi Hybrid Dynamic Force ECVT 196 koni. I na pewno jeszcze pominąłem jakiś fragmencik w tej nazwie, więc od razu przyznaję się do bezbicia. Co więcej, to wersja po faceliftingu. I ten facelifting wygląda tutaj w tym wypadku trochę tak, jakby Wasza żona umalowała sobie rzęsy i stwierdziła, że była u chirurga plastycznego. W zasadzie troszkę inne są reflektory, inaczej mają światła LED do jazdy dziennej poprowadzone. Grill jest niby taki sam, ale tutaj podobno jakaś inaczej wygląda ta krateczka i inne są obramowania halogenów. I to w zasadzie byłoby już wszystko. A, i my mamy wersję GR Sport i ta wersja GR Sport różni się od wszystkich innych normalnych wersji w tych komfortach, prestiżach i tak dalej czarnym dachem, czarnymi słupeczkami, czarnymi lustereczkami, innymi felgami z przewagą czarnego, z czarnym grillem, czarnymi wstaweczkami. Tutaj nie ma za dużo chromów i troszkę ma również inny z tyłu zderzak z tą dolną częścią i to w ramach liftingu też się zmieniło. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę fajnie, szczególnie w tym białym kolorze i z tymi czarnymi elementami i patrzycie i mówicie, całkiem przystojne kombi od Toyoty. Toyoty na pewno nigdy nie budziły entuzjazmu, jeżeli chodzi o stylistykę. W tym wypadku, szczególnie w wersji GR Sport, jest już zupełnie inaczej. Natomiast sporo pozmieniano w oprzyrządowaniu. Na przykład jednostka sterująca jest nowa, ma nowy układ chłodzenia, który jest bardziej cichy i bardziej wydajny. To ograniczyło straty energii o jakieś 6%. Nowa jest przekładnia elektryczna. Przede wszystkim wykonano ją z zupełnie nowych, lżejszych materiałów, więc o 15% ograniczono jej masę. Nowe są koła zębate, parę innych elementów. To poskutkowało też tym, że można zastosować olej o mniejszej o 50% lepkości, który zmniejsza tarcie, a mniejsze tarcie w silniku oznacza oczywiście mniejsze zużycie paliwa. Do tego doszedł nowy, ciut mocniejszy, ale mniejszy silnik elektryczny i lżejszy oraz bateria, która jest o 16% mniejsza gabarytowo, natomiast o 16% bardziej wydajna. Czym to wszystko poskutkowało? Tym, że zamiast 184 koni mamy już ich 196, czyli auto jest mocniejsze, jest szybsze, ponieważ do setki przyspiesza o pół sekundy szybciej niż ta poprzednia generacja hybrydy, natomiast zużycie paliwa ponoć spadło o równą szklaneczkę, czyli jakieś 0,25-0,3 litra. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany mechaniczne. Mamy tutaj już hybrydę 5. generacji. Co jest ważne, jak kupujecie kombiaka, również w hybrydzie, oczywiście bagażnik. I tutaj, pomimo tego, że mamy tę baterię, która jest ukryta pod kanapą, to pojemność bagażnika jest całkiem spora, bo wynosi 580 litrów. Dwie duże walizy wejdą, tak nie wejdzie, tak nie wejdzie. Tak roleta będzie przeszkadzała, tak będzie przeszkadzała również. Tak będzie, no tak słabo. Jedna walizka, ale można zastosować pewien myk. Można sobie to zrobić tak i można to sobie zrobić tak i wtedy bagażnik ma większą głębokość, natomiast tutaj, przez to, że tam jest bateria, pod tymi fotelami powstaje taki próg, ale znowu tutaj ma taki schowek. A czy to da się wymontować w jakiś sposób? Patrzę. O, zobaczcie. Wyszło nam również to, ale fajnie. Tak? I co? I teraz mamy głęboki bagażnik, w który takie walizki powinny nam wejść bez problemu w ten sposób. Raz i dwa. I zobaczcie, i tu wchodzi nam trzecia duża taka i cyk.
No dobrze. Co tutaj mamy? Oprócz tego, że wchodzi nam naprawdę dużo walizek i cały bagażnik jest praktyczny, pod spodem niewiele, ponieważ zestaw do zmiany koła, czyli podnośnik i całą resztę, ale oprócz tego, słuchajcie, weszło tutaj jeszcze koło dojazdowe, gdzie zazwyczaj już przecież w samochodach, szczególnie hybrydowych, stosuje się zestawy naprawcze. Więc za to duży szacun, że w ogóle jest tutaj coś takiego jeszcze możliwe i nie ogranicza pojemności bagażnika. Duży, duży plus. A jak nie potrzebujecie dużo tego miejsca, to sobie tą półeczkę umieszczacie wyżej, macie fajniejszy próg i wtedy psu łatwiej wskakiwać. Urósł? O, jak widać. I wyskakujemy. Dziękujemy bardzo. Najpierw z przodu się usadawiamy, tak żeby było wygodnie. Obniża się fotel już. Inaczej niż w Corolli Cross, w której nie było regulacji siedziska pasażera, wysokości. O, proszę. 1,95 m. Teraz jest mi tutaj wygodnie. Fotel maksymalnie opuszczony. Nie mam szklanego dachu, więc znośnie miejsca nad głową, mimo że dosyć pionowo sobie ustawiłem oparcie. I teraz ciekawe, jak będzie za mną. Nogi nadal mogę włożyć tam pod fotel pasażera. Tutaj na kolana mam miejsce, mimo że przed chwilą ja siedziałem tam, więc jest naprawdę nieźle, a przecież mamy do czynienia z samochodem kompaktowym. Kompakty raczej nigdy nie słynęły z przestronności na tylnej kanapie, a tutaj możemy już mówić o tym, że jak na ten segment, to z tyłu miejsca jest dużo. Gdyby tam usiadła taka osoba 1,70 m, 1,80 m, jeszcze przesunęłaby ten fotel sobie do przodu, to miałbym naprawdę sporo miejsca. Zagłóweczek w górę. Jak tu jest? Nad głową mi tego miejsca brakuje, to zdecydowanie i definitywnie. Tutaj mogłoby go być 3-4 cm więcej i bym się mieścił. Niemniej dla osób do metra, powiedzmy 70, a nawet 80 będzie tutaj z tyłu dosyć wygodnie, zaskakująco wręcz wygodnie bym powiedział. Podłokietnik jest, ależ miękki, matko, z poduszki zrobiony, pierzem chyba wypchany, mamma mia, aż za bardzo. No ale przynajmniej będziecie mogli się oprzeć i wygodnie sobie jechać. Pozycja generalnie jest w porządku. I czy mamy tutaj jakiś rękaw na narty? Ponieważ kanapa składa się tylko w proporcjach 40-60 i nie mamy tutaj niestety rękawa na narty, więc przewiezienie dłuższych przedmiotów będzie się wiązało z tym, że z tyłu może jechać tak naprawdę tylko jedna osoba, a złożyć trzeba będzie tę część, żeby na przykład pojechać sobie na narty we troje. To szkoda. To szkoda, bo to tę praktyczność troszkę ograniczyło. Nie chciałbym kłamać, więc jeszcze sprawdzam, ale nie ma. Na pewno nie ma. Niestety nie ma. LEDy! Jo, a tu jaki wielki! Natomiast w tej wersji, którą mamy GR Sport, nie ma nawet jednego gniazda USB, ani nawet gniazda zapalniczki, w które można byłoby wetknąć ładowareczkę i żeby dzieciory mogły sobie podładować swoje urządzenia. To akurat wada. Wadą natomiast na pewno nie jest wykończenie bocznych drzwi z tyłu, ponieważ już w większości kompaktów te tylne drzwi są zrobione z ordynarnego plastiku w przeciwieństwie do przednich. Oszczędności. Tutaj to jest po prostu miękkim, przyjemnym w dotyku materiałem. W dodatku w tej naszej wersji GR Sport jeszcze jest tutaj taka czerwona niteczka. Podłokietnik jest przyjemny i miękki. Ten plastik pojawia się dopiero poniżej linii tego podłokietnika. Natomiast istotne jest to, że to jest całkiem przyjemne. A, jeszcze zobaczcie, ISOFIXy. Fajny dostęp, bardzo łatwy i bardzo prosty. Szkoda, że to zostaje Wam w łapie, ewentualnie będzie się gdzieś tam poniewierało i będziecie musieli uważać, żeby tego nie zgubić. Co zmieniło się we wnętrzu? LEDy! LEDy są, świecą! A oprócz LEDów mamy przede wszystkim dwie rzeczy. Wycieraczki są takie same, spokojnie. Mamy cyfrowe zegary, które są w zasadzie w standardzie chyba od drugiej wersji, od początku wyposażenia. I zobaczcie, jak one fajnie wyglądają, 12-calowe. One były też już w Corolli Cross, Wam je pokazywałem. Natomiast faktycznie mają sporo fajnych możliwości konfiguracji. Tam to pokazywaliśmy, więc obejrzyjcie sobie materiał z Corollą Cross, jeżeli chcecie widzieć, jak to można wszystko sobie skonfigurować wedle własnych potrzeb. Nowością tutaj jest też oczywiście ten oto ekran multimedialny, który ma ponad 10 cali w tym wydaniu. Już Apple CarPlaya mamy bezprzewodowego. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną, se telefon leży i się ładuje. W GR Sporcie akurat ona jest w standardzie.
No i to jest to, co już znamy między innymi i z najnowszych Lexusów, i z najnowszych Toyot. To wszystko działa tak, jak wreszcie powinno działać, ładnie reaguje na dotyk. Fajnie, że pozostały klawisze do zwiększania, zmniejszania głośności fizyczne. W dodatku mamy tutaj łączność z internetem i OTA, czyli Over the Air. Wszystkie aktualizacje nie tylko multimediów, ale i map, a także na przykład systemów wsparcia kierowcy odbywają się online. Nie trzeba jechać do serwisu. W momencie, kiedy pojawia się aktualizacja, to samochód sam ją sobie zasysa. I to są dwie nowości, czyli cyfrowe zegary i ten ekran. Reszta pozostała po staremu. Mamy nadal klasyczny układ klimatyzacji z klasycznymi przyciskami, co mnie akurat odpowiada, bo wolę mieć dostęp do tej klimatyzacji bardzo szybki. Przyciski do włączania takie oldschoolowe, ogrzewania foteli. Tam już mówiłem, ładowarkę indukcyjną, gałkę do zmiany biegów. Tutaj włącza się tryby takim pstryczkiem, który się dosyć słabo obsługuje i jest trudno tutaj dostępny, ale zmienia tryby ze sportu na normal i na eko i odwrotnie. No i jeszcze przycisk do wymuszania jazdy tylko na elektryce. Bardzo ładne i fajne są nowe fotele GR-owe. One są półskórzane, tylko to już chyba nie jest naturalna skóra, ale może się mylę. I cała reszta jest z tkaniny. I ta tkanina, umówmy się, nie jest super przyjemna w dotyku, ale znowu wiem z doświadczenia, że znosi doskonale próbę czasu, bo przejedziecie 300, 400 i 500 tysięcy kilometrów i to się po prostu nie powyciera. Identyczna tkanina była w Corollach sprzed 20 lat, pamiętam, i naprawdę rewelacyjną odporność wykazuje. Sam fotel bardzo ładny, ten GR-owy, z wysoko poprowadzonymi tutaj tymi oparciami. Zobaczcie, mnie bark tutaj nic nie wystaje. Bardzo fajnie trzyma na boki. Nie tylko tutaj, na wysokości, nie wiem co tutaj jest, boczki, na wysokości boczków, ale także tutaj na wysokości właśnie ramion. Estetycznie fajnie, pomimo tego, że wygląda na zintegrowany zagłówek, to on jest regulowany i naprawdę jest bardzo, bardzo fajny i wygodny i to mnie pasi. Ma regulację lędźwi, ma elektryczną regulację lędźwi. Oj, teraz sobie ją uruchomię. O. Więc poprawiono się tutaj. Dziwne jest to, że to jest tu miękkie i fajne i przyjemne, a ten kawałek tutaj już jest taki plastikowy wstawiony. Podobno, wprowadzając te wszystkie zmiany do hybrydy piątej generacji, mijano na uwadze nie tylko zwiększenie mocy, zmniejszenie spalania, poprawę przyspieszenia, ale też chciano osiągnąć to, żeby samochód w takich przy niższych prędkościach mniej używał silnika spalinowego, więcej elektrycznego. I rzeczywiście, słuchajcie, to akurat jest czuć. Bo o ile wcześniejszą generację trzeba było mocniej kopnąć w pedał gazu, żeby ona bystrzej jechała, to tutaj czujecie, że od początku ten silniczek elektryczny, ten moment z niego przyjemniej ciągnie ten samochód. Więcej energii mieści się w baterii, więc może też dłużej go tak ciągnąć. I faktycznie z tej jazdy takiej, w momencie, kiedy tą podziałkę macie tylko w eko, a nie wchodzi w power, to do tych 60-50 na godzinę on przyspiesza jakby tak chętniej. Zdecydowanie chętniej, bym powiedział. I to jest największa zauważalna różnica. O, zobaczcie, teraz sobie wyjeżdżam, zaczynam dodawać gazu. Silnik spalinowy prawie w ogóle nie hałasuje. Ta podziałka jest tutaj gdzieś między Eco a Power, a samochód dosyć dynamicznie rusza. W poprzedniej generacji, żeby tak dynamiczniej pojechać, no to trzeba było jednak spalinówkę kręcić na wyższe obroty. Jak jest zawieszeniowo? Proszę bardzo. Jest tak, że wybiera nierówności bardzo dobrze, naprawdę fajnie i to zawieszenie nie jest takie ultra komfortowe, nie jest za twarde, jest takie mięsiste, tak bym powiedział, natomiast niestety hałasuje, słychać je. Jedziecie i nie jest na tyle dobrze wytłumiony w nadkolach, żebyście nie słyszeli, po czym jedziecie, ale wybiera to naprawdę tak, że nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. To samo dotyczy układu kierowniczego. Kiedyś Toyoty słynęły z tego, że nie prowadziły się zbyt dobrze, że kierownica była połączona z przednimi kołami gumką od majtek, natomiast to wszystko się zmieniło w momencie, kiedy zaczęła też produkować te bardziej sportowe modele, czyli GR Yarisa czy GR Supre i wszystkie modele jakoś dostały to DNA od tych sportowych, jeżeli chodzi o układy kierownicze i o zawieszenia. Oczywiście to nie jest tak, że tutaj mamy do czynienia z jakimś hot hatchem. No, czujecie, że wspomaganie jest elektryczne,
elektryczne, ale to też nie jest już tak, że nie macie panowania nad tym samochodem, tylko tam, gdzie skręcicie, tam on jedzie i naprawdę zawieszeniowo, jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to jest po prostu dopracowany. I tak, wiem, że wielu z Was powie, że ale ta skrzynia ECVT wszystko psuje, bo ten samochód hałasuje. Tylko że skrzynia ECVT hałasuje przez tyle. Raz, dwa, 3, 4, 5. Osiągacie zamierzoną prędkość i to jest cały hałas, jaki wydobywa się spod maski. Jedziemy teraz sobie stabilnie. Nie ma tutaj żadnego hałasu, silnik delikatnie tylko tam słyszycie przy 70 na godzinę, że on tam jest faktycznie, ale to nie jest żaden hałas. Chodzi o to, że ona hałasuje przez te kilka sekund w momencie, kiedy dochodzicie do zadanej prędkości i to też zależy, czy dochodzicie szybko, czy dochodzicie, za przeproszeniem, wolno, bo jak dochodzicie wolno, to jest ciszej. Jak dochodzicie szybko, to jest głośniej. Wiecie, o co chodzi, nie? Podoba mi się pozycja za kierownicą, która też dawniej nie była mocną stroną Toyoty w ogóle samochodów japońskich. Tutaj mam wystarczająco miejsca nad głową. Dobrze, że nie ma szklanego dachu, bo z nim byłoby gorzej. Spionizowane dosyć oparcie fotela. Podparcia troszkę mi brakuje tutaj na uda. Ono mogłoby być nieco dłuższe, ale tak jak już wspomniałem, fotel jest ergonomiczny, dobrze trzyma na boki. Mam prawidłowo ręce, mogę sobie oprzeć tutaj na podłokietnikach i jedyną wadą to jest już wspomniana twardość tego podłokietnika tutaj pod spodem. Jedna fajna rzecz, która się pojawiła, to asystent zwalniania. Zobaczcie, dojeżdżamy teraz do samochodu, który jedzie przed nami trochę wolniej, nawet jeszcze przyspieszę. Zdejmuję nogę z pedału gazu, a Toyota wyczuwa, że przed nami jest auto i zaczyna sama hamować. To jest widać po tym wskaźniku, który teraz przeszedł w charge, czyli zadziałała rekuperacja. W momencie, kiedy już wyrówna prędkość, auto zaczyna się oddalać, no to sobie wyłącza tego asystenta zwalniania. I to samo w zakrętach. Jak wyczuje, że wjeżdżacie w zakręt, jest deczko za szybko, zdejmiecie nogę z pedału gazu, ona automatycznie zacznie wytracać prędkość i odzyskiwać energię. Bo hamuje i zwalnia nie przy użyciu tego hamulca nożnego czy tradycyjnych tarcz i klocków, tylko właśnie przy pomocy rekuperacji. I ja akurat to lubię, to jest częste w samochodach elektrycznych, gdzie możecie sobie faktycznie włączyć tak zwaną inteligentną rekuperację i tutaj działa to trochę na podobnej zasadzie, choć oczywiście nie wyhamowuje samochodu tak gwałtownie, tak mocno, tylko robi to zdecydowanie lżej, ale robi. Średnie zużycie tutaj z bocznych dróg, gdzie mieliśmy troszkę dynamiki, bo tam pokazywaliśmy mocniej to przyspieszenie na przykład, no to 5,3 litra. Bywają dni, gdzie naprawdę jak mi się nie spieszy, to wyciągam bez problemu rezultat poniżej 5 litrów. I to naprawdę bez wielkiego trudu. 4,5 to tam z palcem w pompce. No to teraz czas sprawdzić, czy osiągniemy wynik producenta od 0 do setki. Oni w papierach piszą, że to 7,7 sekundy. Poprzednik robił to w 8,2, czyli już jest pół sekundy szybciej. Sporo! Mierzymy się z Toyotą, mierzymy się z rzeczywistością. To cyk, to cyk, to cyk. O, nie zapiszczały oponki. Pyk. Dziękuję. O, silny chyba będziesz wysiadał. 8,3. Narra. Dobra, silny wysiadł i to będzie sprawdzian dla jego diety. Dużo traci na tym pierwszym starcie, bo to nie jest taka oczywiście procedura startu, jak w autach sportowych. I silny, kurna. 7,97, czyli już jesteśmy 0,3 do przodu. I ostatni pomiar, tak. Oj nie. Nie, to nie będzie dobry wynik. - 8,29, czyli z procedurą startu zeszliśmy poniżej 8 sekund, gdy wysiadł silny. 7,97. No nie osiągnęliśmy tych 7,7, o jakich mówi producent, ale wynik poniżej 8 dla hybrydy w kombiaku ze mną na pokładzie, gdzie też nie jestem najlżejszy i z pełnym bakiem paliwa, to i tak niezły wynik. Myślę, że gdybym ważył tyle, ile kierowca, z którym testuje się przyspieszenie, czyli 75 kg i gdyby to był nie cały zbiornik paliwa, ale pół zbiornika paliwa, bo w takich warunkach dokładnie podaje się masę
samochodu i w takich warunkach sprawdza się jego osiągi oraz przy takich założeniach też jest badane zużycie paliwa i emisja CO2, to byśmy się idealnie w tych 7,7 mogli zmieścić. Nie jest niestety zbyt dobrze wyciszona. Słychać tutaj trochę hałasu i od tego zawieszenia, o czym już mówiłem wcześniej, i od kół, i delikatny wiatr. Natomiast ten wiatr wydaje mi się i tak mniejszy niż ten hałas właśnie od toczących się kół, co oznacza, że w nadkolach nie ma właściwego wygłuszenia, ale to akurat można załatwić tanim kosztem, i niewielkim nakładem pracy, bo te maty kosztują kilkaset złotych. Firmy specjalizujące się w takim wygłuszaniu samochodów zrobią to naprawdę w rozsądnych pieniądzach i myślę, że to bardzo ograniczy głośność tę w środku tutaj. Kurwa, nie zresetowałem. Ale widzieliście? Tyle przyspieszeń zrobiliśmy. Raz, dwa, 3, 4, 5 przyspieszeń takich ostrych i średnie zużycie paliwa wynosiło 7,8 litra. A teraz już zresetowaliśmy i jedziemy sobie 123 w tym momencie. I możemy sobie włączyć tempomat. W standardzie już jest tempomat aktywny i generalnie poprawiono tą całą, wszystkie te systemy Toyota Sense to się chyba nazywa. I tutaj po liftingu pojawiła się też nowa generacja tych systemów. One zostały poprawione, udoskonalone. Samochód ponoć lepiej czuje linię, bardziej delikatnie hamuje, przyjemniej, płynniej przyspiesza. No i mamy tutaj też oczywiście tego asystenta zwalniania i asystenta hamowania, czyli nawet jak tempomat nie jest włączony, to auto nam wyhamowuje przed innymi przeszkodami. To, jak już mówiłem, mnie akurat się podoba i mnie to odpowiada. Lubię takie rozwiązania. Ile to kosztuje? Za wersję GR Sport z tym mocniejszym 2-litrowym silnikiem i z mocniejszą hybrydą, która ma 196 koni, trzeba zapłacić 159 900 zł, ale już jest bardzo dobrze wyposażona, bo macie i grzane zydle, i klimatyzację dwustrefową, i LEDowe reflektory, i bezkluczykowy dostęp, i ładowarkę indukcyjną. Tutaj mamy jeszcze pakiet za 4000 zł Dynamic. On zwiększa felgi do 18 cali, daje Wam HUD-a i HUD akurat jest bardzo fajny, bardzo czytelny, bardzo wyraźny. Wyświetla nie tylko informacje o prędkości, ale też nawigacyjne, jak macie włączoną nawigację, i asystentów pasa ruchu w momencie, kiedy jedziecie, odległość od samochodu i tak dalej. Więc jest naprawdę dosyć obszerny i bardzo ładnie go widać. I oprócz tego jeszcze parę systemów bezpieczeństwa, na przykład lusterka z czujnikami martwego pola, albo asystent ruchu poprzecznego, gdy cofacie albo wyjeżdżacie na drogę i nie widzicie, co jest po prawej albo po lewej, to Was sygnałem dźwiękowym informuje what happened. I to za 4000 zł naprawdę warto, więc całość 165 000 zł. 6,2 litra zużycia paliwa przy średniej 121-122 km na godzinę. 6,2. Przy 140 z moich doświadczeń wychodzi, że to jest 6,8 do 7 litrów. Jak na hybrydę opartą na silniku benzynowym, która ma prawie 2 litry pojemności, moim zdaniem nie ma wstydu. No to jak to jest z tą Corollą TS Kombi 2.0 Dynamic, Hybrid Dynamic Force ECVT GR Sport 196 po liftingu? Przede wszystkim bardzo praktyczny samochód. Zaskoczył mnie bagażnikiem, do którego 3 walizki włożycie, tą ruchomą podłogą, którą można sobie różnie zagospodarować, tym, że tam pod spodem jest jeszcze koło zapasowe. Zaskoczył mnie miejscem z tyłu tutaj na kanapie. Może nie nad głową, ale na nogi i generalnie przestronnością i wygodą tej kanapy jest w porządku. Bardzo w porządku jest ergonomia tutaj miejsca kierowcy. Fajne są te multimedia. Tu jeszcze jedną rzecz do nich dodam, bo jeździłem dłuższy czas. Wiecie, że to się bardzo szybko aktualizuje online, czyli przez to OTA, i ma na przykład dosłownie 3 dni po tym, jak otwarto obwodnicę Grodziska, to już była tutaj w tej nawigacji fabrycznej ta obwodnica. To jest tylko taka nie retrospekcja, tylko nie rezurekcja, tylko retrospekcja, rezurekcja. Już wiem, że to dasz.
Dygresja, właśnie, dygresja taka o tej nawigacji. No, fajne ma te systemy autonomiczne, które bardzo dobrze działają, czyli możecie czuć się bezpiecznie. Naprawdę dobrze się prowadzi, dobry ma ten układ kierowniczy. Na to wykończenie nawet już jakby poprawiono, jest przyjemniejsze niż na przykład w tej Corolli Cross, którą testowaliśmy. W ogóle o niebo lepiej. Tam był jeden taki skrawek miękkiego materiału. Tutaj to wszystko macie miękkie i przyjemne i sprawia wrażenie dużo bardziej dopracowanego i przyjemniejszego. Fajne te fotele. No generalnie jest to bardzo udany samochód. Ekonomia też. Musicie zrozumieć, że to, czyli hałas tego silnika, tak, będzie tak w momencie, kiedy będziecie przyspieszali, ale potem jak jedziecie stabilnie, to znika, to jest raz. Dwa, wyciszenie rzeczywiście kuleje w tym samochodzie i mogłoby być sporo lepsze, szczególnie właśnie od nadkoli, nie wiem jak z szumem wiatru przy wyższych prędkościach, bo i tak słyszę tylko to, co dzieje się z oponami na drodze i z tym zawieszeniem. Więc to jest wada. No i wadą jest ten twardy podłokietnik, jak dla mnie naprawdę, bo ja uwielbiam tak trzymać rękę, a tutaj po prostu czuję, że on tam pod tą cienką warstwą tej ala skóry ma zwykły plastik. Summa summarum, bardzo udane, komfortowe, rodzinne i głośne auto.